dobry, tu Polskie Gry Wideo i dzisiaj porozmawiamy z panią Aleksandrą Jarosz, która jest autorką historii w grze Indygo. Indygo jest to gra o depresji. Skąd inspiracja, skąd pomysł, żeby stworzyć grę na tak trudny temat i o czym dokładnie jest ta gra i jak poradziliście sobie, żeby ująć po prostu tak trudny temat w formie gry komputerowej? Po pierwsze powiem, że i historii, i grafiki, częściowo przynajmniej. Dużo pytań naraz, nie wiem, czy wszystko zapamiętam. Jeśli chodzi o to, skąd pomysł, to tak naprawdę gdzieś to wypłynęło z całego teamu, jak startowaliśmy w Szkole Twórców Gier. Microsoft ją organizował w 2015 roku, zresztą chyba teraz też. No i jakoś to tak wypłynęło po prostu, nie wiem, z naszych zainteresowań, że chcielibyśmy zrobić coś, co jest zaangażowane, żeby użyć gier do czegoś głębszego niż tylko dostarczania rozrywki. Kolejne pytanie było... Jak poradziliście sobie z przełożeniem tak trudnego tematu na grę? Okej, Żeby to było w jakiś sposób atrakcyjne po prostu też dla graczy. Tak, to było trudne, no bo jak wiemy, depresja to jest takie schorzenie, gdzie ludzie są mało aktywni, a w grze głównie chodzi o działanie. Więc jak połączyć kogoś, kto nie działa, z takim medium, gdzie mamy głównie działanie. I skupiliśmy się po prostu na takich prozaicznych zagadnieniach. Nie wiem, jak to, czy zapalę papierosa, jakiej muzyki będę słuchał. I to są nasze wyzwania w tej grze, żeby pokazać ludziom, że dla ludzi z depresją takie proste, prozaiczne rzeczy są już wyzwaniem. No i oczywiście oprawa audiowizualna ma jakby ten nastrój potęgować, czy jakoś pokazywać, jak się ludzie mogą czuć w takim stanie. No mamy też elementy takie psychoedukacyjne, nie wiem, o lekach, no właśnie o tym, jak wygląda taka codzienność. Czyli można powiedzieć, że gra ma swojego rodzaju misję, czyli ma po prostu uświadamiać, jak wygląda depresja. Tak. A czy spotykaliście się może z opiniami osób, które mają depresję, które na przykład spotkały się z tą grą? Jak się wypowiadały na ten temat? My prowadziliśmy konsultacje psychologiczne, psychiatryczne i oraz z osobami, które doświadczyły depresji i żyły z osobami, które mają depresję, więc jakby zrobiliśmy taką cenzurę, tak, żeby nikogo, nie wiem, nie urazić i żeby to miało ręce i nogi. I teraz jakim spotykacie się oddźwiękiem? Czy gra jest popularna? Czy ludziom się podoba? Czy na przykład spotkaliście się z jakimiś podziękowaniami za tą grę, bo na przykład komuś coś uświadomiliście, pozwoliliście zrozumieć? Znaczy jeszcze jakby gra nie funkcjonuje, bo właśnie z okazji Pyrkona zgłosiliśmy się na Greenlighta, więc prosimy też o wsparcie w tej kwestii, ale osoby, które grają na targach zazwyczaj, jeśli chodzi o tą misję, no są bardzo zadowolone, że ktoś coś robi w tym kierunku, że to jest bardzo potrzebne i są osoby, które przychodzą i mówią tak, że na przykład, nie wiem, moja dziewczyna ma depresję i to jest fajne, tak, że teraz lepiej na przykład ją rozumiem. Jedyne jakieś negatywne rzeczy to są po prostu od osób, które zaczynają grać i się dziwią, że a co, ja nie mogę tutaj strzelać? I to są raczej po prostu takie jakieś nieprzyzwyczajenie do formy przygodówki, no, może w ten sposób. Ale do samego tematu to... A skąd pomysł, żeby głównym bohaterem był malarz? Czy chodziło o uatrakcyjnienie po prostu, jakby połączenie z tą strefą wizualną, żeby to tak płynnie przychodziło, czy jaki to był pomysł? Tak, po pierwsze zarówno ja, jak i druga graficzka jesteśmy na ASP, więc też znamy jakby ten klimat, a poza tym osoby po prostu, artyści po prostu są bardziej, znaczy nie może nie wszyscy, ale mówi się o tym, że są bardziej wrażliwi. I też uważaliśmy, że łatwiej nam będzie to pokazać przez taką bardziej ekspresyjną postać niż przez taką zwyczajną osobę, tak? Że będzie bardziej uzasadnione też na przykład użycie takich form graficznych, tak? Więc uznaliśmy, że po prostu taki bohater będzie bardziej przekonujący i atrakcyjny. Dobrze, dziękuję bardzo, zachęcamy do wspierania. Dziękuję.